To co? Siema. Papa. Siema, Agata. Nie jestem Agata. No jak nie jesteś Agata? Jesteś Agata Wachowicz. Pomyliłeś mnie z kimś. No nie, jestem twoim bratem, Jacek jestem. Powaliło cię, bzdury gadasz. No jesteś adoptowana, tak? Wzięli cię z bidula, jak miałaś roczek. Ej, weź, jak to sposób na podryw, to słaby. Jaki podryw? Normalnie jesteśmy rodzeństwem. Chodź, pogadamy, to cię Ej, wyjaśnię. co się dzieje? Nie wiem, zaczepił mnie. Co z tymi rączkami, gościu? Spadaj stąd, bo po policję zadzwonimy. Ej, Roxana, zaczekaj! Agata, starzy cię adoptowali! Dziś w odcinku klient Lombardu szuka siostry. My trafiliśmy do sierocińca, nie? I ją zabrała jakaś rodzina, jak miała roczek. No, a mnie nikt nie chciał, nie? No i tam zostałem. Czy Ziutek znów zacznie pić? Już cię nosi? A co ta flaszka tutaj w domu robi, no? Przecież się umawialiśmy, że żadnego alkoholu w domu nie ma. Benia chce, by Beton ćwiczył razem z nią. Chciałabym zacząć ćwiczyć jogę. Jak ze mną, co? Ja mam stawać na głowie i zakładać sobie nogę na szyję? Ty masz takie mentalne klapki na oczach. Tylko piwo, kotlet, pilot od telewizora. Taki typowy facet, no. No dobrze, to na odbiór zestawu ma pan 30 dni. Postaram się szybciej, no ja na niej gram na różnych imprezach, a teraz potrzebuję pilnie zapłacić za prąd. Rozumiem. Ale to taka elektryczna czymś się różni od takiej akustycznej? Jest czymś lepsza? Perkusja akustyczna to ma całkiem inny dźwięk od elektronicznej. To są dwa różne instrumenty. No dobrze, zapraszam do Ledy, podpiszemy umowę. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Ziutku. Biznesik jest do zrobienia. Znakomicie. Na sprzedaż mam takie coś. No to ciekawe. A skąd pan to ma? Jak zwykle, na budowie. Na dnie w skrzyni leżało, skrzynia się rozpadła, a obrazek został. Dobra, tylko musi pan chwilę poczekać, bo tak od ręki panu nie wycenię. Muszę w necie sprawdzić, dobra? Teraz nie mam czasu. Wracam do Grażynki. Od rana pakuję Ines, bo wyjeżdża z Debskimi nad morze. O, Ojej, to fajnie. A ja żałuję, że się na to zgodziliśmy. no dlaczego? Jodu się nawdycha, będzie zdrowa jak ryba. A jak złapię coś? Co niby? No choćby tego wirusa. On przecież nie zniknął. No ale panie Ziutku, tak samo tu może złapać. Tu dbamy, żeby nie złapała. No ale dziadkowie też będą dbać, no. Poza tym niech pan pamięta, że to jest niebezpieczne przede wszystkim dla ludzi starszych. Dzieci najczęściej przechodzą bezobjawowo. A jak nam jej nie oddadzą, wywiozą gdzieś. Panie Ziutku, Ines to też jest ich wnuczka. To nic dziwnego, że chcą z nią trochę pobyć. Ale na pewno wszyscy wrócą cali i zdrowi. Ja im jakoś do końca nie wierzę. Licho nie śpi. Moim zdaniem Ziutek niepotrzebnie stresował się sytuacją z wnuczką i bogatymi rodzicami zmarłego zięcia. O, udało ci się wyrwać wcześniej. Nie wyrabiam już po prostu, daj spokój. Nie powinieneś tyle pracować. Staram się, ale mi nie wychodzi. Roxana, chodź tutaj. Obiad jest. Cześć, Turcia. Cześć. Nie jestem głodna. Musisz coś zjeść. Przecież nie mnie zaczynaj znowu. O, widzę, że rozdrażniona jesteś. Nie jestem. Jesteś, widzę. Co się stało? Nic, jakiś chłopak mnie zaczepił. Jaki? Gdzie? Tam pod mostem, gdzie spotykamy się ze znajomymi, powiedział mi, że niby jest moim bratem, a ja jestem adoptowana. Bzdura.
To prawda? Zaraz. Powiedz, jaki chłopak cię zaczepił? Nie wiem, nie znam go. Roxana, przecież wiadomo, że jesteś naszą córką. Oczywiście. Ten chłopak powiedział mi, że nazywałam się Agata. Wiesz co, niech się leczy po prostu. Poza tym to trzeba zgłosić na policję. Jakiś obcy chłopak ją zaczepiał. Daj spokój. No chyba, że był agresywny. Nie był. W takim razie go unikaj. Niby jak? Nie wiem, po prostu nie chodź tam. Wszyscy moi znajomi tam chodzą, co mam siedzieć i bunkrować się w domu? Nie ma mowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcę go zostawić. Ręczna robota. No, do tego mam ostrzałkę z japońskiego kamienia. A dobra jak diamentowa, nie? No, ładny zestaw. Trzon wyważony. Dobrze leży w ręce, stal damasceńska. Głównie jednosieczna, ale sztyk dwusieczny. Interesujące. Mogę dać ci 800 zł za niego. Mało. Ale dobra, niech będzie. Na parę dni powinno styknąć. No, ale na parę dni na co? Na parę dni życia, nie? No, na jedzenie, spanie. Do siostry przyjechałem. Znaczy szukać siostry. Szukać? No, bo ona nie wie, że jestem jej bratem. Pracuję nad tym, żeby się dowiedziała. Chyba nie bardzo rozumiem. Bo to jest pogmatwana sprawa w ogóle, bo my trafiliśmy do sierocińca, nie? No i ją zabrała jakaś rodzina, jak miała roczek. No, a mnie nikt nie chciał, nie? No i tam zostałem. To straszne jest. I nielegalne. Nie powinno się rozdzielać rodzeństw. A co ja miałem zrobić, co? I co teraz? Chcesz ją odnaleźć, żeby powiedzieć jej prawdę, tak? Będzie w podwójnym szoku. Trudno. Musi poznać prawdę. Ojej, to niesamowita historia. No, trzymamy za ciebie kciuki. Dobra, to ja poproszę dowód i wypiszemy umowę. To była niesłychana historia i bardzo smutna. Miałam nadzieję, że będzie miała happy end. Ziutek wraz z żoną przygotowywali swoją wnuczkę Ines do podróży nad morze z rodzicami swojego zmarłego zięcia. Ja to się martwię, żeby ona nie złapała jakiejś choroby. No wiesz, no. A już przestań tak krakać. Idę otworzyć. Dzień dobry. Czy nasza królewna jest już gotowa? Proszę, proszę, tak. Widzę, torba spakowana. Tak. To nie ma na co czekać, możemy jechać. Tak jest. Ines, chodź tutaj, kochanie. Chodź, chodź. A może jednak byście zostali w domu, no. Macie podwórko, piaskownicę, no duży teren. Ale przestańcie, co z wami. Jedziemy nad morze. Mamy wspaniały domek pod lasem. Tylko my, morze i świeże powietrze. Kochani, odpuśćcie. To tylko parę dni, no zlecą w mig. Mała zobaczy, może odetchnie jodem. Wy też odpoczniecie. Nacieszycie się sobą. Ale Ines nigdy tak długo nie jechała samochodem. Może zwymiotować, marudzić, płakać. Ale nie, szum auta ją ukołysze i zaśnie. A my szybciutko dojedziemy na miejsce. Tylko niech pan jedzie ostrożnie, dobrze? Wszystko będzie w porządku. No nie panikujcie. No. No chodź, skarbie, do babci. O, chodź do babci. Jedziemy nad morze, jedziemy nad morze. Skąd się tutaj wziął? Jak trafił na Roxanę? Skąd mam wiedzieć? Sam jestem zaskoczony. Witek! Ten człowiek zniszczy nam życie. Musimy go trzymać z daleka od Roxany. Za późno. On wie, jak Roxana wygląda. Wie, do jakiej szkoły chodzi. Spotkali się. Przestań się! Nic nie jest za późno. Musimy się go pozbyć. Ale jak? Gdzie ja mam go szukać? Szkoła. Przyszedł raz,
przyjdzie i drugi. Kocie, chciałabym ci coś pokazać. Tu czy w sypialni? Na laptopie, głuptasie. Ja tam wolę na żywo. Oj, Marcin, to poważna sprawa. No dobrze, no, zamieniam się w słuch. Chodzi o takie specjalne ćwiczenia. Zobacz. O, widzisz, co tutaj o nich piszą? Że wzmacniają cały organizm, regulują pracę narządów wewnętrznych, wyrównują poziom hormonów we krwi i stabilizują oddech. No ładnie, ale do czego zmierzasz? No chodzi o nas, kocie. Żebyśmy byli zdrowi fizycznie i duchowo, no i żeby dziecko się dobrze rozwijało. No, ale ja jestem sprawny, to nie wiem, co ma z tym wspólnego dziecko. Chciałabym zacząć ćwiczyć jogę. Super, no to ćwicz. No ale ja bym chciała z tobą. No, ale jak ze mną, co? Ja mam stawać na głowie i zakładać sobie nogę na szyję? No, nie. Wiedziałam, że się nie zgodzisz. Ty masz takie mentalne klapki na oczach. Tylko piwo, kotlet, pilot od telewizora. Taki typowy facet, no. Ty jesteś takim tradycjonalistą. No jestem, no i mam na to papiery. A jeśli chodzi o sprawność fizyczną, to wszystkie testy robię jak burza. Komendant jest ze mnie zadowolony. Misiu, ja wiem, że ty szybko biegasz i skaczesz przez płotki. Ale tutaj nie o to chodzi. Bo nam brakuje duchowej jedności. Penia, błagam. I dlatego nigdy nie doczekamy się dziedziusia. I będziemy zawsze nieszczęśliwi. A na końcu się rozwiedziemy. Co ty gadasz? No przecież zmajstrujemy fajnego dzidziusia, potem drugiego, a od trzeciego też nie ucieknę. To zmajstrujemy, albo i nie. Kochanie, rozmawialiśmy o tym już setki razy. Nie chcę, żebyś mówiła, że coś nam się nie uda. No, ale jeśli? To co? Benia, proszę cię. Ale jeśli jednak się nie uda, to... To są też inne metody niż te tradycyjne, wiesz? Na przykład in vitro. No ale my nie wykorzystaliśmy jeszcze tych tradycyjnych metod. Ale jeśli, to co wtedy? No to wtedy będziemy się zastanawiać. Kolejnego dnia ojciec adoptowanej dziewczyny postanowił rozmówić się z jej bratem. Poczekaj, pogadajmy. Mam na imię Roxana i nie jestem żadną Agatą, nie dociera. Ja jestem twoim bratem, bez kitu. Weź się wal. Będę się walił, tylko będę tu przychodził tak długo, aż mnie zaakceptujesz. Idź się lecz, nie mam żadnego brata. Masz mnie. Pogadajmy o tym, co się działo w sierocińcu. Spadaj. Nazywasz się Agata Wachowicz, nie Roxana Majer. Ostrzyp się w psycholu. Mamy tu pogadania. Pan jest ojcem Agaty? Roxana. Agaty. Ona się nazywa Agata. To jest Jacek. Co on tu robi? I tak wie, gdzie mieszkamy. Parę minut, internet, no i wiem, jaką macie firmę, gdzie mieszkacie, jak wygląda Agata. Ona ma na imię Roxana. Jej prawdziwe imię to jest Agata. Dość. Do konkretów. Chodź, chodź. Czego ty od nas chcesz? Chcę odzyskać siostrę, proste, nie? To niestety nie ma mowy. To jest moja jedyna rodzina. Ją wzięliście z sierocińca, a mnie tam zostawiliście, jak śmiecia. Szukasz zemsty? Rozwalisz życie Roxanie i będziesz czuł się lepiej? Nas ukażesz za to, że daliśmy jej dom? Mnie też mogliście wziąć. No nie, no to nie było takie proste. Robiliśmy to, co uważaliśmy za słuszne. Nie masz prawa nas oceniać. Ale Agata ma prawo poznać prawdę. I co z nią zrobi? Ucieszy się? Nie wiem, ale ma prawo wiedzieć, że istnieje.
I co, teraz wejdziesz w jej życie na siłę, tak? Wiesz, że zniszczysz jej świat? Myślałeś o tym? Czy myślałeś tylko o sobie? Wyrzucimy to. Cześć pracy. Cześć, kocie, co słychać? Sprawę mamy. Jaką? Wczoraj było włamanie do biznesmena i jego żony i skradziono biżuterię na ponad 100 000 złotych. Złoto, brylanty, szafiry. Może coś z tego trafiło do was, co? Sprawdźcie. Nam nikt nic takiego nie proponował. Mamy też zdjęcie złodzieja. Monitoring go złapał. Niestety, ale nie było u nas. Wiesz co, zostaw tam te zdjęcia, ja je pokażę innym. Mógł być tutaj na innej zmianie, chcieć coś sprzedać, zostawić. Super, właśnie o to nam chodzi. Kilka razy trafiałem do rodzin zastępczych. No ale po chwili mnie oddawali, no jak się okazywało, że w sumie to nie jestem taki wspaniały, jak sobie wyobrażali, nie? Słuchaj, naprawdę jest nam bardzo przykro. Przykro. Przykro to może być, jak się pociąg spóźni. Ale traktować dziecko jak zabawkę to jest czyste kur... Skąd wiedziałeś, że masz siostrę? Coś tam pamiętałem, nie? No ale w sumie to kucharka mi powiedziała. Właściwie to zawsze powtarzała, że ja to jestem ten zły, a Agatka to było złote dziecko. Dlatego znalazła nową rodzinę. Słuchaj, myśmy naprawdę wierzyli, że znajdą się inni, którzy cię adoptują. Stworzą z tobą normalny dom, rodzinę. Nie byliśmy gotowi na twoje dzieci. Zwłaszcza takich jak ty i Agata. Z taką historią i poharataną psychiką. Mogliście chociaż spróbować, a poddaliście się jak tchórze. No ale co niby teraz mamy zrobić? Adoptować cię? Czasu nie cofniemy. Co nam chcesz udowodnić? Że nic od was nie chcę, ludzie. Po prostu chcę mieć kontakt z siostrą, tyle. No nie tak nagle. Posłuchaj. Potrzebujemy czasu. Musimy powiedzieć Roxanie. A ona musi się pogodzić ze swoją przeszłością. Przecież jak będziesz działać tak agresywnie i pochopnie, to tylko wszystko zepsujesz. Nastraszysz ją, potem ona się na nas obrazi i zapłacimy za to wszyscy. Dobra, róbcie co chcecie, nie? Ja i tak nie odpuszczę. Nie dam się spławić. Dobra, nara. Pamiętasz, że dzisiaj mamy jogę? Zajęcia zaczynają się punkt 7. Ale jak joga? No zobaczysz, tylko się nie spóźnij. Bania, no mamy dużo pracy, ja nie wiem, czy się wyrobię, no. Nie no, proszę cię, nie zostawiaj mnie tam samej. To dla mnie bardzo ważne. Nie musisz ćwiczyć, wystarczy, że będziesz obok. No dobra, postaram się. Dziękuję. Wyślę ci adres SMS-em. Okej. Zobaczysz, będzie fajnie. Widziałam, że Marcin nie ma ochoty na jogę. Wił się i szukał sposobu, żeby się wykręcić. Miałam jednak nadzieję, że przyjdzie. Nie chciałam być sama. Po co go tu sprowadziłeś? Ilona. Miałeś się go pozbyć, a częstowałeś herbatką? Powinieneś coś zrobić, chronić swoją rodzinę. Ilona. On śledzi Roxanę. To zrób coś do cholery. A nie zachowujesz się tak, jakbyś się go bał. Żal mi go. Mogliśmy go adoptować, uratować mu życie, a odrzuciliśmy go. Nad nim się litujesz? Owszem. Pamiętasz? Mówiłem ci wtedy, powinniśmy go wziąć. Chciałam mieć jedno dziecko. Córkę. Słuchaj, Roxana dowie się prędzej czy później. Wczoraj mieliśmy szansę powiedzieć jej prawdę. Teraz ona tego nie zrozumie. Potraktuje nas jak wrogów. Do końca życia nam nie wybaczy. Słaby jesteś. Muszę jechać do firmy.
Sekretarka przypomina mi o spotkaniu. Pogadamy wieczorem, dobra? Dzień dobry, panie mecenasie. Ilona Majer z tej strony. Mam delikatną sprawę. Dzień dobry, panie Ziutku. Dzień dobry. Panie Ziutku, ten pana obrazek to jest niewiele wart. No, góra 35 zł. Tylko tyle? No tak, mogę panu za niego dać 15, albo może pan sobie kupić antyramę i powiesić gdzieś na ścianie, nad łóżkiem. Tak? No. Co pan nie Mariusz, no. Taki brzydal, no to ja mam w domu wieszać, no. Sprzedać chcę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ziutek, to ty, stary diable? Cześć, Zyga. A co tam u ciebie? Pomalutko do przodu, nie narzekam. To mój stary znajomy, Zygfryd. Po prostu Zyga, tak będzie prościej. Mam elegancki zestaw buteł na sprzedaż. Proszę, zobaczymy. Mogę panu 100 zł za to dać. Chyba za jedno. Panie Mariuszu, za te duta, oto 200 zł pan weźmiesz na pniu. Ja je kupię. Za 150. Mój chrzestny ma urodziny, jest stolarzem. Takie dłuta na pewno mu się przydadzą. Super! Będzie pani zadowolona, a pani chrzestny jeszcze bardziej. Jeszcze tego samego dnia matka adoptowanej nastolatki poszła sprawdzić, czy brat dziewczyny znów ją śledził. Roxana jest na pikniku, nie znajdziesz jej tutaj. Trudno, nie dzisiaj, to jutro. Posłuchaj, mam dla ciebie propozycję. Ile chcesz, żeby stąd wyjechać? Co? Chyba nie bardzo czaję, o co pani chodzi. Zapłacę ci, jeżeli stąd znikniesz. 10 000 wystarczy? Ja tu nie jestem dla hajsu, tylko po to, żeby odzyskać siostrę. To jest wrażliwa dziewczyna i się przejmuje, że ją nachodzisz. Dostaniesz coś na start w życiu. Nie wiem. Chodź. Dzień dobry. Dzień dobry. I jak poszła rozmowa z siostrą? Uwierzyła, że ma starszego brata? Pracuję nad tym. Ta sprawa jest raczej zakończona. Ale to znaczy, że poszło dobrze czy niedobrze? Możemy przejść do rzeczy. Tak, oczywiście. Mam obligacje skarbowe do zestawienia. Obligacje, tak? Skarbowe. Dobrze, to wie pani, ja raczej zawołam w tej sprawie kolegę, bo jeszcze nigdy sama nie przyjmowałam takich dokumentów. Mariusz! Mariusz, powiedz mi, czy my możemy takie obligacje przyjąć pod zestaw? Oczywiście, że tak. Tylko w umowie będziemy musieli wpisać dokładne dane o tych obligacjach. Są warte 35 000. No przyznam, że już dzisiaj papierowych wersji to się nie spotyka. To obligacje sprzed 10 lat. Na okaziciela. Wykup co 2 lata. A odsetki? Płatne co 3. Czyli teraz ostatnia rata wykupu. Dobrze, mogę pani zaproponować 10 000. Pan żartuje. Powinnam dostać co najmniej 15. No ale ja płacę od ręki. Dobrze. Niech będzie. To poproszę dowód, sporządzimy umowę. To niech mi pani tam jeszcze w pakiecie nóż wykupi. Jaki nóż? Mój. Nie będę ci wykupywać żadnego noża. Dziękuję. Dziwna sytuacja. Kobieta była podminowana, a ten chłopak jakiś zimny, zrezygnowany. No i jeszcze ten nóż. Nie wiedziałam, co myśleć. Rozliczymy się i nigdy więcej nie chcę cię widzieć. Zanim dostaniesz pieniądze, podpiszesz to oświadczenie. Co to jest? Oświadczenie, że dostałeś 10 000 złotych i zobowiązałeś się nie nachodzić ani Roxany, ani nas. Bo co? Bo tak będzie lepiej. Również dla ciebie. A to pismo sporządził prawnik, więc radzę ci je szanować.
Dostaniesz wszystko. Następnym razem nie będę taka hojna. No nie wiem, to jest w końcu moja siostra. Nie ma między wami żadnej więzi. Nie znasz jej, ona ciebie też. Po co to udawać? Nie ma żadnych wspomnień, niczego. Po prostu zajmij się sobą. Kup sobie coś pożytecznego i zapomnij o nas. Tak będzie lepiej. Dla pani na pewno. Pytanie, czy dla Agaty też? Moja córka ma na imię Roxana. Wykupuję nóż i ostrzałkę. Dobra. Razem z prowizją dla Lombardu to będzie 820 zł. No ale jak ci w końcu poszła ta rozmowa z siostrą? Dogadaliście się czy nie? Sprawy się komplikują, no ale problemy się rozwiązuje. A nie chowa pod dywan. Ale chyba nie za pomocą noża, co? No nie. Wiesz co, odkupię od ciebie ten nóż. Co ty, nie ma opcji, gościu. Za żaden hajs. Nara. Przy pierwszym spotkaniu chłopak wzbudzał sympatię. Ale potem zaczęłam się go bać. Miał jakiś chłód w oczach. Bałam się, że będzie z tego jakiś dramat. Bardzo. Wróciłam! Co ty robisz? Nic. Jak to nic? A, Już cię nosi? a co ta flaszka tutaj w domu robi, no? Przecież się umawialiśmy, że żadnego alkoholu w domu nie ma. Faworki miałam robić, więc kupiłam. No to rób te faworki i niech tutaj to nie stoi. A jednak cię ciągnie. Już nie wrócę do picia. Mam wnuczkę, obowiązki, mamy siebie. Wiesz? Ale tęsknię za Ineską. No ja też. I wiesz co? Zadzwonimy do Izdebskich i usłyszymy głos małej. Dobrze. A potem zrobisz faworki. Oczywiście, dla ciebie zrobię faworki. No dzwoń. Cześć. No cześć. Jak było na pikniku? Cześć. Nie, jak myślałam o tym chłopaku. Po co? Bez sensu. Znowu go spotkałam. To jestem adoptowana, czy nie? Już to sobie wyjaśniłyśmy. Ale po co miałby zmyślać? Bo to chory człowiek. Mówiłam ci. Powiedzcie mi prawdę. Naprawdę chcę to od was usłyszeć. Jeśli mnie okłamujecie, nigdy wam tego nie wybaczę. Kochanie, ty jesteś naszym dzieckiem. Dobrze, tato, ale adoptowanym czy rodzonym? Dobrze. Nie możemy dłużej. Ja jestem twoją matką. Urodziłam cię, więc jesteś moją córką. Zobacz. Tu jest akt urodzenia. Widzisz, kim są twoi rodzice? Czytaj. Witold Ilona Majer. To my. Masz jeszcze jakieś pytania? A on dlaczego mówi, że jest moim bratem? Nie wiem, może miał siostrę i jej szuka. Ale dlaczego ja? Bo może jesteś podobna, może ktoś go wprowadził w błąd. Po prostu. Miał siostrę, teraz jej szuka. Roxana. Proszę cię. Pójdę To otworzyć. będzie Luiza do mnie. Cześć. Jesteś, kocie. Super, że ci się udało. Mówisz i masz. O, nie zawsze. Muszę zliczyć kasę i zamykamy. 5 minut i idziemy. Cześć, Beata. Słuchaj, mamy do ciebie sprawy właśnie. No dawaj.
Wczoraj był tutaj taki młody chłopak, 21 lat, i zastawił nóż myśliwski. Piękna, ręczna robota, stal damasceńska, świetna osełka, wart około 2000. No, ale to nie jest jeszcze przestępstwo. Zestawił sprzęt, bo szukał młodszej siostry. 15 lat temu zostali rozdzieleni. On został w domu dziecka, a ona trafiła do rodziny adopcyjnej. No i? No i dzisiaj przyszedł ze starszą kobietą, która zastawiła obligacje skarbowe na 10 000 złotych. Po wyjściu on jej coś podpisał, ona przekazała mu pieniądze, wrócił i wykupił nóż. To było dość niepokojące. Mógłbyś go sprawdzić? No nie wiem, no. Musiałbym mieć jakąś podkładkę. No, prewencja to chyba wystarczająca podkładka, prawda? Beton obiecał nam sprawdzić chłopaka. Baliśmy się z Benią, że coś nawywija. Trochę za bardzo mu się kleił ten nóż do ręki. Patrz, za ile cię przehandlowali. Ilona, co ty zrobiłaś? Jak to co? Dała mi pieniądze, jakiś papierek do podpisania, żebym się nie zbliżał do Agaty. Złamałeś umowę, zapłacisz mi za to! Niech pani nie grozi, a od dziecka za coś płacę. Co wy zrobiliście? Kłamaliście? On kłamie! Ale ty mu zapłaciłaś! Moment! Mama zrobiła to, co uważała za najsłuszniejsze. No, była przekonana, że inaczej on się od nas nie odczepi, próbowała nas ratować, prawda? No i po co ta szopka? Mówiłem, że się nie odczepię i że nie dam za wygraną. A na akcie urodzenia jest napisane, że mam na imię Roxana Na skróconym. Jakby ci dali pełen, to byś zobaczyła, że nazywasz się Agata Wachowicz i że jak cię adoptowali, to zmienili ci imię i nazwisko. Ile byłam w domu dziecka? Nie wiem, jakieś pół roku. Ja byłem trochę dłużej, bo ja trafiłem do bidula, jak miałem 2 latka. Co z naszą matką? Nie żyje. Zresztą ojciec też nie żyje. Okłamywaliście mnie całe życie, nienawidzę was! Roxana! 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 Zaczekaj, proszę! Roxana! Zostaw mnie! Nie chcieliśmy źle! Chcieliśmy jak najlepiej dla ciebie. Jesteś moim ojcem, zostaw mnie! Przepraszam, wybacz nam! Nie chcieliśmy cię skrzywdzić! A jego? I zmiana. Dzień dobry. Dzień dobry. Roll up. My pierwszy raz. Dzień dobry, zapraszam, śmiało. Dzień dobry. Okej, dziewczyny. Siadamy prosto. Dobrze. I teraz poprawiamy pośladki. Najpierw lewy. Super. Teraz prawy. Kręgosłup wyciągamy do góry, czubek głowy aż do nieba. Czujecie, jak wasza klatka piersiowa się otwiera? Ale nie wypychaj tak klatki. Ciało prosto do góry. No super, dużo lepiej. No, ale ja nie ćwiczę. Nie, a dlaczego? No, przyszedłem tylko z żoną. Ale mam jeszcze jedną wolną karimatę. No chodź. No chodź, nie krępuj się. Nikt nie patrzy. Chyba że żona. Marcin nie miał ochoty na zajęcia i pół dnia zastanawiał się, jak uciec. Ale w końcu jednak przyjechał i nawet ćwiczył. Był moim bohaterem. Ty, Benia, jak się czujesz, bo ja ręką nie mogę ruszać. Nie miałam pojęcia, że mam aż tyle mięśni na plecach. No, mam nadzieję, że po następnych zajęciach zakwasy będą mniejsze. Jak to ty planujesz kolejne zajęcia? No oczywiście. Misiu, będziemy ćwiczyć do skutku. W końcu to są zajęcia prociążowe. No ale przecież ja nie rodzę. Widziałeś, jak zaimponowałeś tamtym babkom? Benia, jak ty mnie bajerujesz... Przepraszam. No cześć, Litka, co tam? No dobra, no, już jadę. Na razie, cześć. Przepraszam, muszę lecieć, bo mamy złodzieja. Uważaj na siebie. Pa. Pa. Noc w domu państwa Majerów minęła na wyjaśnianiu przeszłości. Rano atmosfera była napięta. Wszyscy byli świadomi, że muszą na nowo ułożyć relacje między sobą. Od dzisiaj wszystko się zmieni. Masz mnie, a ten dom możesz traktować jak swój. Prawda, mamo?
Jacek jest już dorosły. Naprawdę poradzi sobie sam. Nie potrzebuje naszej pomocy. No, a do nas przyszedł dlatego, że chciał poznać ciebie. Nie no, luz, nie będę się wam wpychał w życie przecież. My musimy się poznać. Gdzie mamy się spotykać? W kawiarni? Dla mnie obojętne. To już wolę, żebyście spotykali się tutaj. Też tak uważam. Co, wy się boicie, że coś zrobię własnej siostrze? Naprawdę? Posłuchaj, Jacku. Wiemy, że mieszkałeś w kilku domach i w żadnym nie zagrzałeś za długo miejsca. Powiedz, co się działo poza tym z tobą? No to różnie było, nie? No, tułałem się trochę po domach dziecka, w poprawczaku byłem. Gdzie? No w poprawczaku. No miałem trochę bujek i problemów. No co, trzeba było mnie przygarnąć. Dobra, nie wracajmy do tego, okej? Nie damy rady cofnąć czasu. A szkoda. Dzień dobry szanownemu państwu. Dzień dobry. Pani, mam coś specjalnego. Dacie 100 i będzie wasze. No, ale ona jest używana. Najwyżej 3 dychy mogę panu dać. Mogę iść do konkurencji, prawda? Ale wolałem tutaj, bo obiecałem dziadkowi, że tu będę robił interesy. A wy mi dacie dobre ceny. Proszę pana, ona jest zepsuta. My nie przyjmujemy zepsutego sprzętu. Ktoś ją sobie naprawi. Przecież lubię, uwielbiają majsterkować. Dobra, 5 dych jest wasza. Proszę pana, my nie jesteśmy wysypiskiem śmieci. Proszę to zabrać. Dobra, bez łaski. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. To jak, zapakować? Tak. Dobrze. Dam pani taką ekologiczną torbę. Dzień dobry, panie Ziutku. Mariusz z Lombardu z tej strony. Kumpel Ziutka raz u nas dobrze zarobił i już wydawało mu się, że ma specjalne fory. Irytowało mnie takie zachowanie. Dasz komuś palec, a ten weźmie całą rękę. Cześć. Cześć. No jak? Z tym złodziejem biżuterii złapaliście go? Złapaliśmy, no. Wiesz, młody, niedoświadczony. Ale ja nie w tej sprawie. Litka sprawdziła tego gościa od noża. I okazało się, że gościu był poszukiwany za ciężkie uszkodzenie ciała. A konkretnie za co? Wiesz, okradł gościa, doszło między nimi do bójki, no i dźgnął ofiarę nożem. Czyli gruba sprawa. Dlatego potrzebuję adres tej kobiety, wiesz, w jaki stopniu jest z nim związana. I wiesz, może z nią pogadam, nie? No i klientka może wiedzieć, gdzie on mieszka, bo gościu nie przebywa pod stałym miejscem zameldowania. Jasna sprawa. Czyli do domu dziecka trafiłam, jak miałam pół roku? No, byłaś taka malutka. Opowiedz mi wszystko, co pamiętasz. W sumie to... No, najbardziej pamiętam, jak cię zabierali. Pamiętam, że stałem wtedy w oknie z wychowawczynią i ona pokazywała na samochód. No i do mnie z tekstem: patrz, Jacuś, twoja siostrzyczka jedzie do nowego domu. Będzie miała mamę, tatę, prawdziwą rodzinę. I wiesz, co mi powiedziała, jak się zapytałem, co będzie ze mną? Nic, a co ma być? Nic nie pamiętam, przepraszam. Ale ja nie zapomniałem, że mam siostrę. Szukałem cię w każdym domu, do którego trafiłem. To nie jest nasza wina. No nie, pewnie, moja. Nie dalibyśmy sobie z tobą rady, wiedziałam to od początku. Ale skąd to pani niby mogła wiedzieć? Bo nie mogłam się z tobą dogadać. Gryzłeś, byłeś agresywny. No bo byłem dzieckiem. A my nie dalibyśmy sobie z tobą rady. Nawet nie próbowaliście. Dla dobra Roxany. Ale w ogóle nie mieliście prawa rozdzierać mnie z siostrą. Tak powiedział psycholog. No na pewno. Biłeś ją. Co? Kłamiesz. Dobrze. Wystarczy. Czasu nie cofniemy. Jacku, możemy pomóc stanąć ci na nogi. Nie zostawimy cię samego. Obiecuję. Dzięki, tato. Otwarte. Proszę wejść. Dzień dobry. Aspirant Marcin Dolny, komenda miejska policji. Za nim ja z drugiej! Zyga, słyszałem, że na mnie się powołujesz. Odbiło ci? I co w tym złego? Jesteśmy kumplami czy nie? Raz pomogłem ci sprzedać towar. To wystarczy. Nie przeginaj, bo się wkurzę. Napij się, to ci nerwy przejdą. Ciskasz się jak potłuczony, a ja chciałem uczciwie zarobić. Potrzebujesz kasy? To przyjdź do mnie do roboty. Ciągle brakuje ludzi. I co, mam zapieprzyć jak przy kuciu ścian?
albo płytki układać. No i nie ma mowy. Dałem ci szansę. Rób jak chcesz. Chłopie, aleś ty się zmienił. Kiedyś to można było z tobą konie kraść, a teraz szkoda gadać. I dobrze mi z tym. A tobie dobrze radzę. Przestań chlać. Dzień dobry, pani Ziutku. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam was za zygę, no. Raz tutaj był i wydaje mu się, że ma specjalne prawa. Dobra, nie ma sprawy. I słuchajcie, jest interesik do zrobienia. Coś na budowie pan znalazł? Nic podobnego. O, cudne, prawda? 2 dyszki chyba warte, a może i więcej. No co ma leżeć i kurzem zarastać? Zgarnę parę dyszek i puszczę je w obieg. Lepiej się poczuję. Panie Ziutku, to żelazko żonie pan skubnął? Nic podobnego. Ja teraz działam legalnie. Chociaż czasami za plecami, no. To żona nic nie wie? No nic nie wie i niech tak zostanie. Co z oczu, to jest z serca. A na co panu te pieniądze? Mam własne potrzeby. Do starego pan wrócił. No matko, panie Ziutku. Do picia? Nigdy w życiu. Te czasy to już minęły. No to co? 2 dyszki dostanę? No sama nie wiem. 3 nawet. Ha, no to dobrze, no. Dołożę jeszcze 100 i kupię Grażynce nowe. Takie z bajerami. No, super. No, słowo się rzekło, 3 dyszki. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. Ziutek sprzed lat i Ziutek dziś to 2 różne Ziutki. Czasami wątpiłem, że uda mu się wyjść na prostą. Ale pokonał nauk. To prawdziwy twardziel. Było uciekać? Co, miałem dać się skuć? Uciekają winni. Po co ci kolejne paragrafy? I tak mam całe życie pod górkę. Znalazł się pan niewinny. Przez ciebie facet wylądował w szpitalu. Co on zaczął? Jeszcze na mnie zwala winę. Dość tego, pakuj go. Ja tak nie stawiaj się, proszę, wynajmiemy ci prawnika, prawda, tato? Znajdziemy ci prawnika. Nawet jeśli trafisz do więzienia, to odsiedzisz swoje i do nas wrócisz. Będziemy na ciebie czekali. Serio? W następnym odcinku, czy Maciek wróci do Lombardu? Szefie, mamy gościa! Dzień dobry. No cześć Maciek, a co to, wróciłeś na stare śmieci? Ojciec Maćka chce robić interesy z Kazimierzem. Uważaj, bo przez te swoje pomysły ojciec pędzicie w długi. Na razie to ja wpędzam pana Kazimierza w zyski. I nas też. Kazimierz pomaga bankrutującemu sklepikarzowi. Już z kolegami zbieramy na prawnika. Chcę 1000 złotych za godzinę. No chyba zwariował. Za mniej niż połowę polecę panu mojego prawnika, mecenas Kruszwicki. Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.